Australia to kontynent, który przez miliony lat rozwijał się w izolacji, bez dużych drapieżników, bez kopyt, bez zwierząt, które polują tylko dla instynktu. To dlatego tutejsza przyroda jest tak niezwykła i dlatego też jest taka krucha. Kiedy mówimy dziś o bombach ekologicznych, nie mamy na myśli czegoś, co wybucha nagle. Najgroźniejsze bomby nie wybuchają. One rozrastają się powoli, cicho, często z najlepszymi intencjami w tle. To nie jest film o winie, to jest film o skutkach. Bomba ekologiczna to gatunek, który trafia w miejsce, gdzie nie ma naturalnych wrogów. Rozmnaża się szybciej niż system potrafi zareagować. Wypiera wszystko inne. I bardzo ważne, większość z tych zwierząt nie jest zła. One są po prostu nie na swoim miejscu. Lisy przyjechały do Australii jako prezent, dosłownie. Sprowadzono je w XIX wieku dla rozrywki i polowań, tak jak w Europie. Problem w tym, że Australia nie miała doświadczenia z takim drapieżnikiem. Lis jest szybki, inteligentny, poluje nie tylko z głodu, ale z instynktu. Efekt? Małe torbacze, ptaki gniazdujące na ziemi, gady, wszystko stało się łatwym celem. W Europie lis ma przeciwników, w Australii stał się królem. To jest najtrudniejsza bomba ekologiczna do opowiedzenia, bo ma futro, które kochamy. Koty przyjechały do Australii jako towarzysze człowieka, pomocnicy, przyjaciele. Ale kot, który ucieknie, staje się jednym z najskuteczniejszych drapieżników na świecie. Dzikie koty w Australii zabijają miliony zwierząt rocznie. Nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że są doskonałe. To nie jest historia o złych kotach. To historia o świecie, który na nie nie był gotowy. Niektóre zwierzęta miały kontrolować inne. Tak było z fredkami. Sprowadzono je do polowań, do kontroli gryzoni. Sprytne, ciekawskie, bez lęku. Jedna z nich przyszła kiedyś do naszego garażu. Nie była dzika w tym sensie, w jakim myślimy o dzikości. Była zbyt pewna siebie. I to jest moment, w którym coś zaczyna nie grać, bo kiedy zwierzęta tracą naturalny dystans, ekosystem zaczyna się chwiać. Ropucha trzcinowa miała być rozwiązaniem problemu. Sprowadzono ją, by zwalczała szkodniki na plantacjach trzciny cukrowej. Plan wydawał się prosty i był kompletnie błędny. Ropucha jest toksyczna, ma gruczoły jadowe, które zabijają drapieżniki po jednym ugryzieniu. Węże, rodzime ssaki, jaszczurki. Australia nie miała zwierząt, które wiedziały, że tej ropuchy nie wolno dotykać i nie miała mechanizmu, żeby ją zatrzymać. Nie wielkość jest tu problemem, tylko brak granic, chociaż na marginesie trzeba dodać, że niektóre okazy są wręcz gigantyczne, jak na ropuchę. Dzikie konie, brambis, są symbolem wolności. Są piękne i wzruszające, ale niszczą delikatne gleby, rozdeptują źródła wody, zmieniają krajobraz, który nigdy nie był przystosowany do kopyt. To nie jest prosta historia i nie ma w niej łatwych odpowiedzi. Nie wszystkie bomby są na lądzie. Karpie zostały sprowadzone jako ryba użytkowa. Problem w tym, że mącą wodę, niszczą roślinność, zmieniają całe systemy rzeczne. Rzeka nie umiera od razu, ona choruje powoli. To jedna z tych bomb, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale skutki są długotrwałe. W Australii są też ekologiczne bomby, które niemal w ogóle nie rzucają się w oczy. Ogniste mrówki są małe. Tak małe, że łatwo je zlekceważyć. A jednak jedna kolonia potrafi zmienić całe otoczenie. Wypierają rodzime owady,
niszczą gniazda ptaków, zmieniają sposób, w jaki działa gleba. Są agresywne, odporne i bardzo trudne do opanowania. To przykład ekologicznej bomby, która nie wybucha od razu. Ona działa powoli, dzień po dniu. Nie wszystkie historie ekologicznych bomb są proste. Pszczoły są tego najlepszym przykładem. Z jednej strony są niezbędne dla rolnictwa i produkcji żywności. Bez nich wiele upraw po prostu by nie istniało. Z drugiej strony w Australii żyją setki rodzimych zapylaczy, które przez obecność pszczół europejskich muszą konkurować o te same zasoby. To jest historia o równowadze, bo czasem ekologiczna bomba nie niszczy wszystkiego od razu. Czasem po prostu przesuwa delikatne granice. Wielbłądy trafiły do Australii z bardzo dobrego powodu. Miały pomagać ludziom przetrwać w suchym, trudnym terenie. Przez lata były niezastąpione. Kiedy jednak przestały być potrzebne, zostały wypuszczone na wolność. Dziś Australia ma jedną z największych dzikich populacji wielbłądów na świecie. W czasie suszy potrafią niszczyć źródła wody, rozdeptywać roślinność i wchodzić do ludzkich osiedli. To jedna z tych historii, w których dobre intencje zostają w krajobrazie na zawsze. Historia królików w Australii zaczęła się zupełnie niewinnie. Kilka zwierząt sprowadzonych z myślą o polowaniach i urozmaiceniu przyrody. Nikt nie przewidywał, jak szybko ta decyzja wymknie się spod kontroli. Króliki rozmnażały się błyskawicznie, zjadały młode rośliny, niszczyły glebę, przyczyniały się do erozji i zaniku rodzimych gatunków. Z czasem stało się jasne, że to nie jest chwilowy problem. To walka, która trwa do dziś. Przez lata próbowano różnych metod, budowano długie ogrodzenia, wprowadzano programy odstrzału, a nawet sięgano po metody biologiczne, wirusy, które miały ograniczyć ich liczebność. To rozwiązanie działało tylko częściowo. Króliki potrafiły się przystosować, przetrwać, wrócić. To właśnie dlatego historia królików jest tak ważna. Pokazuje, że niektórych decyzji nie da się cofnąć. Można je tylko próbować kontrolować, często z ogromnym wysiłkiem, kosztami i konsekwencjami dla całego środowiska. Króliki nie są złe. Są po prostu mistrzami przetrwania w świecie, który dał im idealne warunki. I być może dlatego ta historia porusza nas do dziś, bo zaczęła się niewinnie i wciąż nie ma prostego zakończenia. Jest jeszcze jedna historia, o której warto wspomnieć. Trochę lżejsza, ale bardzo pouczająca. Historia strusi. W pewnym momencie uznano je za ogromne zagrożenie. Niszczyły uprawy, przemieszczały się stadami, a ludzie czuli, że sytuacja wymyka im się spod kontroli. Tak bardzo, że do akcji wkroczyło wojsko. Kilka osób. I choć dziś brzmi to niemal jak żart, wtedy było traktowane śmiertelnie poważnie. Z czasem okazało się jednak, że skala problemu została mocno wyolbrzymiona. Strusie nie były żadną bombą ekologiczną. Były po prostu zwierzętami, które znalazły się na drodze ludzkich planów. Ta historia pokazuje coś bardzo ważnego. Czasem to nie przyroda wymyka się spod kontroli, tylko nasza wyobraźnia. I być może dlatego warto o niej pamiętać, żeby odróżnić prawdziwe ekologiczne bomby od tych, które wybuchają tylko na internecie. Australia jest delikatna, a delikatne systemy nie wybaczają błędów. Ten kontynent nie potrzebuje, żeby go poprawiać. On potrzebuje, żeby go zrozumieć. W następnym odcinku opowiemy o roślinach, bo one też przyjechały i zostały na zawsze. Jeśli te historie są dla Ciebie ważne, jeśli coś Cię tu zatrzymało albo poruszyło, zostań z nami w rozmowie.
Napisz, co myślisz, co cię zaskoczyło, z czym się zgadzasz, a z czym nie do końca. Te opowieści nie są po to, żeby kończyły się wraz z filmem. One zaczynają się wtedy, gdy zaczynamy o nich rozmawiać. Do zobaczenia przy kolejnych historiach z Australii.